taki sposób na ładowanie takich ładunków dużych, wysokich, żeby się nie bawić z pasami. Przerzucić, zapiąć i czekać, aż się załaduje. Lewa ok! Wszystko dobrze, tu jest dużo miejsca, no. Jest ok, przeszło. No i stop, 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 stop. Za dużo, to trzeba cofnąć, bo na plandekę wchodzi. Dzień dobry tak w ogóle. No i dobrze jest chyba, nie? Tak, tam jeszcze jedna deska górna nie wejdzie, widzę, no. No i pasuje. Jest ok. Trochę w górę. Minimalnie. Dobra, tyle. Jedziemy. No dobra, na razie jak jedziemy, a później trzeba będzie do lewej trochę. No na wprost, jeszcze na wprost, bo już na piko będziemy ocierać. No. Na wprost. I teraz będzie dobrze. Lodówka pełna jedzenia, ale co z tego? Trzeba mieć czas, żeby to jedzenie sobie zrobić, a ja wiedziałam, dzisiaj pierwszy dzień w pracy, jak widzicie cały bałagan z tyłu, jak się wpakowałam, tak wszystko po prostu walnęłam, co potrzebowałam, rękawiczki, jakieś buty robocze i tak dalej. Wrzuciłam sobie też Y-Fooda, mango, specjalna letnia edycja do zamrażarki, bo wiedziałam, że w taki gorący dzień jak dziś to ani się nie chce jeść, a swoje trzeba zjeść. Właśnie, bo to jest tak, że Y-Food to są szejki, które zastępują posiłek. Są tak skonstruowane, jeżeli chodzi o skład, że jest pełny bilans, jest wszystko, czego potrzebuje nasze ciało. Proporcje białka, tłuszczy, węglowodanów, witaminy, minerały, jest wszystko i w taki dzień właśnie jak dzisiaj to się można tym bez problemu polatować. Tu jest 500 kalorii, jeden posiłek. To takie duże śniadanie. To jest mój drugi ulubiony smak, bo to jest tak, że oni właśnie raz na jakiś czas wydają edycje limitowane, specjalne, tak właśnie ten mango jest w takiej edycji letniej i ja go uwielbiam, ja wszystko to jest mango uwielbiam, ale na stałe są takie smaki klasyczne, jak na przykład banan. Ten banan jest genialny, mega wam polecam. Wyciągnęłam z lodówki, tego nie trzeba trzymać w lodówce, ale taki dzień jak dziś. Więc chłopaki składają te paczki na bieżąco, ładują, ja spinam. Teraz pospinałam, oni tam jeszcze coś dokładają, więc ja szybko wcinam swoje jedzenie. Tutaj jest też smak kawa. Cold brew coffee. Kawa mrożona. Polecam, a wiecie co? Są też batony. Chcecie zobaczyć, jak wyglądają batony? Zobaczmy, jak wyglądają batony. Ostatnio mi przyszły, a jeszcze widziałam w trasę, a w ogóle nie oglądałam. Tadam! Tak wyglądają batony. O kurczę. Ile to jest fajnych smaków. O kurde. Ja chyba nie podaruję. Patrzcie sami. Smart food for new generation. Patrzcie. Orzechowy i czekolada. Salted nuts, czyli solone orzechy i czekolada. Solony karmel, czekolada, prażone orzechy i brownie. Jejku. I kokonat jest niewidziony, ale kurczę, nie wiem, który wybrać. Ale do mango będzie pasować kokos. Więc zrobimy takie combo. Kurczę, ganią do roboty, jeść mi nie dadzą. No i kontynuując, to jeszcze batona. Zrobimy taki mix. Baton kokosowy i Y-Food mango. Tutaj wam zostawiam 10% zniżki. Użyjcie kodu, spróbujcie sami. Z lodówki wlecie. O, jest idealne. Tak wygląda kokosowy baton. Lubicie kokosy? Ja uwielbiam. Ja lecę dalej ładować, a wy zamawiajcie. Teraz. Uwaga, bo teraz w promocji są bundles, czyli zestawy owocowe tańsze o 10%. Dodatkowo zniżkę możecie tę połączyć z moją zniżką, którą znajdziecie w opisie pod filmem. Dostępne są dwie opcje zestawów. Po 6 butelek Mango Fruity i Strawberry Fruity, albo po 6 butelek Tropical Fruity i Peach Fruity. Spróbujcie. Załadunek w trakcie,
A tu sam organizator wpadł. Dzień dobry, Dobry. witam. Pewnie znacie Andrzej Wachowski. Kto go nie zna i na osi. Ja myślę, że Iwonę wszyscy znają Ciebie znają. Nie z opowiadania. Stary wyga. Stary Stary szoper, wyga, tak. parę milionów za kółkiem. Tak? Dlatego to robię, tak? Gdzieś ty tyle zjeździł. A ja jeździłem od Jelcza, zacząłem od Jelcza, jeżeli chodzi o ciężarówkę cementowozem, to dziennie robiłem 500 km, tak do 75, bo ja już będę miał niedługo kosę z przodu, czyli 7. Ile? 70 lat, tak. Nie, ty cieszyłeś. No widzisz. A później jeździłem w Niemczech. Jeździłem po całej Europie. No i później jeździłem z Niemiec za Polski. Woziłem paczki i z powrotem z Szkotlandii jakieś tam inne rzeczy, ze Skoczowa i tym podobnie. Także niekiedy nawet na pusto się, Niemcy, Polska na pusto się jeździło i to się opłacało. Później miałem firmę transportową własnego mana, zacząłem od Sycylii. Międzynarodówkę, byłem pierwszym przewoźnikiem międzynarodowym w Polsce, za to dostałem medal od prezydenta. Pierwszy mój wyjazd był taki, gdzie przełamałem monopol PKS-u, to był 85 rok. No później już co rok, a w 87 miałem już 10 ciężarówek. A, to ja się wtedy urodziłam. No właśnie, Jak Master Truck w tym roku? udało się. Bardzo Dużo fajnie. ciężarówek? 1700 tak można powiedzieć, bo jeszcze parę stało na zewnątrz, ale się spóźnili tak naprawdę totalnie ich nie było gdzie ustawić. No i teraz już prawie dzięki Iwonie kończymy sprzątać. A, ja tutaj jeszcze swoją część dodałam, nie? No Fajnie tak. się bawiliście? Fajnie. A posprzątać po was kto? Sprzątamy, Iwona musi. Pozdrawiam was No serdecznie. cześć, No, idziemy cześć, dalej cześć. wracać do pracy. Witamy z polskiej Nowej Wsi. To właśnie na tym lotnisku za moimi plecami co roku już od kilkudziesięciu lat odbywa się Master Truck Show, największa impreza truckerska w Polsce. Podobno się świetnie bawiliście. Ja w tym roku postawiłam na urlop i odpoczywałam z rodziną, ze znajomymi. Mieliśmy w rodzinie bardzo duże święto rodzinne, 40-lecie małżeństwa moich rodziców, więc ja w tym roku świętowałam rodzinnie, ale słońce świeci. Ale wiem, widziałam na Instagramach, na YouTubach, na TikTokach, że wy daliście radę. No ja po tym moim długim urlopie przyjechałam i patrzcie co robię. Sprzątam po was. No ale fajnie, fajnie, piękna pogoda. Ładujemy barierki. Spakowane? Spakowane. Dobrze. Czyli to już wszystko naprawdę? Wszystko, dobra, to spinamy. Koniec. Waldek, powiedz mi, gdzie to jest dobre jezioro, żebyśmy do Ciebie w prysznic szli wszyscy. No i gotowe, poładowane. Pięknie. Tu w górę, tu tak. Tak, lecimy na Kraków. Ale to powiem wam, że jest dosyć zabawne, nie? Że no, że my to od Master Trucka zaczynamy robotę. Jest tak, to są remonty w ogóle, już mnie chłopaki tutaj pokierowali, którędy jechać najlepiej. No dobra, zjechałam na stację benzynową, ale tu jest wszystkiego pełno. No i gdzie mam portfel, gdzie mam moją kartę Eurowac. Szłam na urlop, to wiadomo, że nie chciałam sobie mrozić pieniędzy w paliwie. Ceny paliwa też się zmieniały, raczej spadały, więc nie tankowałam. Włączyłam już paliwo. Potrzebuję jeszcze. Taką mam tutaj ładną torbę inspekcji transportu drogowego. Czyli tady mam portfel. A w tym portfelu mam moją kartę Eurowac. To nie jest oryginalny Eurowac Truck Stop. To jest stacja benzynowa, na której można po prostu płacić kartami Eurowac paliwowymi.
Dlatego właśnie uwielbiam tankować z aplikacją Eurovac Pay. Teraz zatankuję tylko tyle, żeby objechać ten Kraków i dojechać później do Krzywej. Na Krzywej jest Track Park, Europark Track Park, co znaczy, że tam jest właśnie oryginalne, tam można płacić aplikacją. No i oczywiście też cena jest dobra. Dobra, idziemy po to paliwo, kartę mam, kilometry mam. Powiem wam, że pierwszy dzień, a od razu jest ogień. Już dzwoniłam do klienta, będą czekać na mnie specjalnie, żeby mnie rozładowali. Jak mnie rozładują, od razu ogień na załadunek, bo jutro do 15 mam być w Gerze, a jeszcze się mam załadować, a do 22 pracuje magazyn Piomaru na Rogowie, bo tam mam się ładować, więc powiem wam, że nie ma czasu na nic, No ale spoko. Tak się modliłam o to, żeby był dystrybutor wolny, bo jak wyjeżdżałam rano, to były dwie ciężarówki w kolejce. A teraz zajechałam, ciężarówki są, ale po drugiej stronie, a dla mnie są puste. Dobra, starczy tyle. Starczy. Jak miałam film. Zatankowane, rozumiem. Wracając do Eurovagu i aplikacji Europay, to nie jest tak, że tylko na tych oryginalnych Eurovagach działa aplikacja Europay. Oni cały czas rozszerzają liczbę stacji, na których oprócz tego, że się płaci kartą paliwową Eurovag, to się można też całkowicie bezobsługowo tankować aplikacją. Ja już kilka razy tankowałam na stacjach w Niemczech, gdzie po prostu z aplikacji sobie uruchomiłam dystrybutor paliwa, więc jest tak po prostu, że jak się zjeżdża, to trzeba sobie, ten tu stanął, trzeba po prostu sprawdzać. Jak się zjeżdża na stację, to trzeba zobaczyć. Ta liczba cały czas rośnie, więc powoli do celu. Powiem wam, że mnie tak przewiało ostatnio, chociaż ja już się zastanawiam, czy to jest przewiało, czy to jest może tak, że po prostu jestem zestresowana w związku ze startem pracy po urlopie. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja generalnie od zawsze już chyba. Za każdym razem, jak wyjeżdżam w trasę z domu, to się stresuję. Się generalnie dużo stresuję w życiu. Ale najgorsze jest to, że taki stres podświadomy, że tak człowiek bezpośrednio nie czuje, że jest zestresowany, no ale jest zestresowany. Czy to kwestia właśnie jakiegoś stresu, ale mam strasznie kark i ramiona spięte. Nikt się tak nie prowadzi jak mój wolny. A jak się prowadzi pięknie, no to jedzie. Jedziemy na A4, oby wszystko było. I to jest Kraków o godzinie 16:16. No ale dobra, powiem wam szczerze, że pójdzie drugi, tym razem kawowy, bo powiem wam, że to dzisiaj wszystko wygląda. Szefowa w pierwszy dzień dała mi popalić. Nawet nie było czasu na jedzenie od rana. Ale już dojeżdżamy, jedziemy górą Krakowa, na dole jest jakiś wielki korek, no ale i tutaj też nie jest w sumie tak dobrze, więc 6 km, 16 minut do celu. Rozładunek na ten moment na moim TomTomie, jak wrzuciłam sobie Piomar Rogów na załadunek, to jakbym teraz dosłownie tylko zajechała na plac i zrobiła nawrotkę i pojechała z powrotem, no to mi pokazuje 19:15 na Rogowie. Co oznacza, że mam trochę zapasu. Bo do 21 będę to mnie załadują, bo do 22 pracuje magazyn. Nie, magazyn nie, administracja. Jechaliśmy całkiem przez przypadek pod Hutę. Szukamy wjazdu teraz, ale powiem wam, że nie idzie to za dobrze. Znacie to, jak człowiek jeździ tam z powrotem i potrafi znaleźć wjazdu, bo tam wjazd był. Ale mi pan powiedział, bo mam telefon, dzwoniłam do niego, dlatego właśnie mam słuchawkę założoną.
muszę wyjechać od ulicy Blokowej. Dzień dobry. Z tej strony Iwona Biacharczyk. Ja dzwonię w sprawie rozładunku. Jestem właśnie pod ITS-em. Widzę. Mam przed sobą. Dobra, widzę suwnicę. Jeszcze chwilkę powoli, bo tu są progi zwalniające. No widzę Arton małe, no. Okej, czyli tak jakby iść za główną, lewą stroną objechać tą budowę. Zrozumiałam, że mam to ominąć. Zrozumiałam, że mam go ominąć. No dobrze, to w takim razie wycofuję. Ja zrozumiałam, że trzeba objechać to właśnie prawą stroną budowy. To nic, ja już wycofuję. Pani Gwiazda, pani gdzie chce jechać? Tam jadę. Na jaką firmę? Taką z barierkami. Z takimi barierkami do scen. No dobrze. Wycofałam i zajeżdżam. Powoli jadę, bardzo powoli. Nie wiem jak ten budynek wygląda, ale właśnie jadę za dźwigiem Arton, to nie dlatego. O. Jeżeli pan gdzieś widzi dźwig, to ja jadę za nim, tylko że wolniej. W międzyczasie się okazało, że nie wzięłam sobie dobrej wtyczki do ładowania, mam jakąś taką mega wolną. Telefon mi wpadł, ale już troszeczkę się doładował, drugi się też ładuje, też rozładowany. Rozładowujemy. Wszystko idzie. No pięknie. Dobra, na dół! Koniec tego dnia, bo ja chcę jeszcze zrobić Volviemu przegląd, już dzwoniłam. Gdzieś tu jest jedna stacja diagnostyczna. Jak zwykle zapomniałam się podnieść, no. Znacie te prace takie w polskich firmach, że dosłownie można załatwić wszystko. Bosch, stacja kontroli pojazdów, no i pasuje. Niby do 21, ale jakoś dodzwonić nie można, ale to nic. Volvie ma jeszcze miesiąc przegląd, ale wiem, że generalnie to się robi tak, żeby nie skracać tego, ale miesiąc to jest nie miesiąc, bo jeszcze 3 tygodnie, więc wolę mieć to z głowy. Na luz, puścić na dół. Do przodu. Prawo do przodu. Ręczny. No dobrze, przegląd zrobiony. Tu jest faktura, 353 zł za czepę i za Volviego. Wkładamy od razu do wody. No dobrze, to chyba teraz już możemy rzeczywiście kończyć. Powiem wam, że dzień szalony. A jeszcze teraz wracam do Opola, niby tylko 4:30 jazdy na tachografię, ale patrzcie jaki dzień, całkowicie zwariowany dzień. Tak zazwyczaj jest, jak się wraca po urlopie do pracy, a teraz 180. Wracamy na piomach. Dla tych z was, którzy nie mieszkacie w Polsce, się nie orientujecie o co chodzi, to w Polsce pojazdy zarejestrowane w Polsce, czy to prywatne, czy to komercyjne, takie firmowe, muszą przechodzić przegląd co roku
To znaczy to zależy, bo samochód mój prywatny, Skoda, jak był nowy, to chyba pierwszy przegląd był dopiero po 2 latach, albo 3 latach, już sama nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że któregoś razu zajechałam, nie patrząc w ogóle w dowód rejestracyjny, wzięłam po prostu i pojechałam, bo wiedziałam, że zbliża się rok, od kiedy odebrałam auto nowe z salonu. No i przyjechałam, zajechałam i pan się mnie pyta na przeglądzie: chce pani, to pani zrobię, ale tu pani jeszcze rok ma, chyba rok powiedział, że rok. Natomiast jeżeli chodzi o Volviego, to Volvi zaraz już po pierwszym roku już musiał mieć przegląd, więc pewnie jeżeli chodzi o ciężarowe, no to jest trochę inaczej, ale przegląd podobny. Oczywiście więcej osi, to więcej sprawdzania. Widzicie, tu jest też serwis tachografów, ale niestety jest zamknięty, bo już jest godzina 19, a my teraz wybijamy i z powrotem do Opola. Później jeszcze muszę dokumenty wysłać. To jest w ogóle Nowa Huta, legendarna Nowa Huta, która w Krakowie, Nowa Huta w Krakowie. Kiedyś jeszcze pamiętam uznawana za super lata temu, chyba nie wiem w latach 2000, za miejsce raczej dzielnicę niebezpieczną. Teraz jest to natomiast dzielnica super przystosowana do życia, dla rodzin, dużo zieleni, dużo osiedli, nowoczesnych też osiedli, gdzie są przedszkola, gdzie jest po prostu wszystko, co trzeba do życia na osiedlu. Ja sama zresztą miałam mieszkanie na Nowej Hucie. Jak zaczęłam robić jakieś swoje pierwsze pieniądze jako kierowca, wszystko odkładałam i co mi się udało nazbierać, a ja potrafię zbierać, no to zainwestowałam i kupiłam mieszkanie, kawalerkę, i w tym roku tą kawalerkę sprzedałam i powiem wam szczerze, że kupiłam mieszkanie w Rzeszowie. Także ja niedługo już będę prawowitą rzeszowianką. Ja pochodzę z Podkarpacia, wychowałam się raczej na Podrzeszowym, bo 40 km od, ale mieszkanie teraz już będzie w Rzeszowie. No i powiem wam, że baza Imagination będzie w Rzeszowie. Z takich rzeczy, nad którymi pracowałam od początku tego roku, no to właśnie to jest jedna z rzeczy, która mi się wyklarowała. To, że to będzie ostatecznie Rzeszów. Cały czas myślałam o Opolu, no ale ostatecznie wyszło tak, że został Rzeszów. Więc proszę Państwa, jeszcze trochę i będę już mieszkać oficjalnie w Rzeszowie. Cały czas jak jechałam, to miałam tylko jedną rzecz na myśli, że jak przyjadę, stanę, to zrobię sobie kanapkę z pomidorem i z masłem, grube masło. I chciałam taką grubą kromkę chleba, ale nie mam takiego, tylko mam. Pycham. Pierwszy dzień pracy, 14 godzin zaliczone. Dobry dzień. Dobry dzień. Teraz można iść spać. Dziękuję. Dobranoc.